mężczyzna 10 lat później, w wieku około 25-26 lat, który cierpi przeważnie na zaburzenia psychotyczne. Typically, we as neurologists are used to have a view on the imaging information. This means either computer tomography or magnetic resonance imaging, also abbreviated MRI. Zwykle my, neurolodzy, stosowaliśmy dwa rodzaje badań. Pierwsze to była tomografia komputerowa, a drugie to był rezonans magnetyczny. Badaliśmy mózg. And this shows you some pictures of the MRI for a 22-year-old NPC1 patient we have diagnosed some years ago, suffering from affective psychosis and again some symmetrical dystonia of the hands and dementia, more or less resembling the phenotype I've just shown you from the other patient. To jest obraz mózgu 22-letniego pacjenta z mutacją NPC1, z psychozą afektywną, z symetryczną dystonią rąk, a także z zanikami pamięci, z demencją. But unfortunately the MRI is not really very informative, so we can't use information from the MRI in the sense that this might increase our awareness that the patient might suffer from Niemann-Pick, because Niemann-Pick does not induce characteristic or specific pathological changes in the MRI pictures, just besides some signal intensity which you can imagine by this white colors here in the MRI. Ale niestety taki obraz mózgu nie pozwala nam jednoznacznie zdiagnozować chorobę Niemana-Picka typu C ze względu na to, że nie zachodzą żadne charakterystyczne dla tej choroby zmiany mózgu. Jedyne co możemy tam zauważyć to takie charakterystyczne białe miejsca. What is an interesting experimental result, that this is coming from the Niemann-Pick type C mice. This is exactly the same animal model Mark Patterson has shown to you, which we are analyzing also for testing for new drugs, and the fact that with a so-called in vivo laser microscopy, which is a rather simple tool to analyze the eyes, shows you that in very specific layers of the cornea you can show this pathological accumulation or this pathological signals which are based on the white signals you can see here. So summarizing, in vivo laser microscopy, at least in the animal models, and we are just analyzing this also in the patients, might be a very early tool for diagnosing the Niemann-Pick type C patients. Jeżeli chodzi o diagnostykę tej choroby, to widzimy tutaj obrazy, gdzie są badane oczy. To jest obraz rogówki. Widzimy, że zachodzą zmiany. Mark wcześniej wspominał o markerach, które były stosowane na zwierzętach i one są z sukcesem pomyślnie wykorzystywane. We have already discussed the question of the biomarker, and this again addresses what is the best and the most convenient way to diagnose quick, reliable, without spending a lot of money, in the correct way, Niemann-Pick type C patients. Mówiliśmy już wcześniej o biomarkerach i teraz należy odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki jest najszybszy, najbardziej pewny, rzetelny sposób zdiagnozowania choroby Niemana-Picka typu C. And you have already learned that one of the interesting tools for the diagnosis is the so-called Philippine staining, which shows, and it's depicted here by the green color, the pathological accumulation of the cholesterol. This is the fibroblast culture from a Niemann-Pick type C patient. This is the control missing the green color. Jednym ze sposobów, o którym Państwo już wiedzą, to jest
tak zwane barwienie Filipinu i ono pozwala wykryć nadmierne nagromadzenie cholesterolu w fibroblastach u pacjenta. Widzą Państwo, że to jest oznaczone zielonym kolorem, natomiast u dołu mamy obrazy, gdzie nie występuje to nagromadzenie u zdrowego pacjenta. But the problem in the Philippine staining is you need a skin biopsy. Ale problem przy barwieniu Filipinu polega na tym, że musimy wykonać biopsję skóry. And this is the cause why I personally believe that it's so problematic to bring patients in a quick way to the proper diagnosis, because most of the clinicians are not really experienced to think on an invasive technology for coming to a diagnosis on the one side, and on the other side there are only a few laboratories worldwide who are really experienced in doing the Philippine staining in the proper way. Ale to jest dosyć problematyczne, ponieważ bardzo niewielu lekarzy wie, jak w sposób nieinwazyjny zdiagnozować chorobę Niemana-Picka typu C, a także jest zaledwie kilku doświadczonych pracowników laboratoryjnych na całym świecie, którzy potrafią faktycznie zdiagnozować w ten sposób chorobę Niemana-Picka typu C. And even in our hands, and I would, at least I hope so, I think we are doing the Philippine test on a high quality standard. Nevertheless, we have only a sensitivity less than 80% and a specificity of about 90%. I przy użyciu tej metody mamy niestety mniej niż 80% wrażliwości na czułości i 91% swoistości. And again, the choroby, which I've already mentioned to you, I just mentioned this again since sometimes choroby is recommended as a first screening marker. But I guess this is the wrong direction, because especially in the adult patients, the majority of the patients shows absolutely normal choroby level. Jako wyznacznik, marker kolejny jest zalecana hipotyreozydaza. Natomiast chciałbym zaznaczyć, że to absolutnie nie jest dobry sposób na zdiagnozowanie choroby Niemana-Picka typu C, ponieważ u zbyt wielu pacjentów występuje normalny poziom hipotyreozydazy. Therefore, again, what we need is more research on biomarker, and just having data like Mark Pedersen have shown to you regarding new markers that can be used, taking just the blood from the patients, and that allows not only to discriminate between normal controls on the one side, but also other lysosomal storage disorders, because the phenotype of Niemann-Pick type C is for sure more resembling a phenotype, let's say like Krabbe disease or Gaucher disease, and is not resembling the normal situation. Dlatego bardzo ważną rzeczą jest znalezienie takiego markera, który pozwoliłby w szybki i prosty sposób, jak na przykład za pomocą testu z krwi, zdiagnozować chorobę Niemana-Picka typu C, ponieważ zbyt ponieważ fenotyp i objawy w zbyt dużym stopniu przypominają objawy na przykład choroby Gauchera. And as far as we are missing those proper biomarkers that allows you to discriminate from other diseases on the one side and having a high sensitivity on the other side, we have the hypothesis that the best technology to demonstrate whether a patient might have Niemann-Pick type C is the sequencing of the DNA. Dlatego potrzebujemy takiego markera nie tylko po to, żeby wyróżnić tę chorobę spośród innych